Jasne, przestronne mieszkania, prywatny basen, siłownia, podziemny parking i przede wszystkim gwarancja, że budynek wytrzyma trzęsienie ziemi. Tak turecki właściciel reklamował postawiony w 2013 roku apartamentowiec Renesans. Był to najbardziej luksusowy apartamentowiec w Antiochii. 10 lat później ten luksusowy budynek spektakularnie zawalił się podczas trzęsienia ziemi, grzebiąc pod ruinami niemal 1000 osób. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To było najgorsze trzęsienie ziemi w nowoczesnej historii Turcji. Kataklizm zabił w sumie 41 000 osób, także tych w sąsiedniej Syrii. Bez dachu nad głową zostało 7 milionów ludzi. Teraz kraj może czekać nowe polityczne trzęsienie ziemi. Turcy są wściekli na władzę za opóźnioną akcję ratowniczą, a przede wszystkim za przyzwolenie na budowlaną fuszerkę. Wiele domów zostało bowiem postawionych niezgodnie z zasadami, co mogło przyczynić się do tak gigantycznej liczby ofiar. Prezydent Turcji w połowie maja ma walczyć o reelekcję i wcale nie jest pewien zwycięstwa. Czy zatem Recep Tayyip Erdoğan przetrwa trzęsienie ziemi? Jest czwartek, 16 lutego 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Şu an herkesine telefonlara sar. 6 lutego mieszkańcy Gaziantep obudzili się przerażeni. Ziemia zatrzęsła się tam o 4:30 nad ranem, gdy większość z nich jeszcze spała. Razem z moim bratem wstajemy wcześnie rano do pracy, więc nastawiliśmy sobie alarm w telefonie. Kiedy się obudziłem, poczułem, że wszystko się trzęsie. Moje łóżko się trzęsło, ściany się trzęsły, a potem dach zawalił się na mnie. Telefonum çaldı zannettim. Saatmişim meğersem. Işık açarmış. Gdy sufit spadł na moje łóżko, usłyszałem mój telefon. Myślałem, że to ktoś do mnie dzwoni, ale okazało się, że to alarm, który nastawiłem. Przy łóżku miałem jeszcze butelkę wody i w sumie ten telefon i ta woda uratowały nas, bo pomogły nam przetrwać pod gruzami. Yaptığım için çekmeceme koyardım her zaman biraz. Su da koyardım ama suyu bulamadım. Mówi Mohammad, jeden z 8000 wyciągniętych spod gruzów w południowej Turcji. Trzęsienie miało siłę niemal 8 stopni w skali Richtera i spowodowało, że zawaliło się tysiące budynków. W samej tylko Antiochii zniszczonych zostało 70% budynków. Skala zniszczeń jest po prostu niewyobrażalna. Piotr Zalewski jest korespondentem tygodnika The Economist w Turcji i właśnie wrócił z miejsc dotkniętych trzęsieniem. Jedziesz z zachodu na wschód, na przykład z Antakii do Adiyaman i przez setki kilometrów widzisz może nie całkowite zniszczenie, ale w niektórych wioskach czy w niektórych miastach, na przykład jak Antakya, co drugi dom jest zrównany z ziemią. No i oczywiście przed każdym domem, przed każdymi takimi zgliszczami ten sam dramat, te same sceny, czyli rodziny, które po prostu czekają na jakieś wieści, czekają aż ratownicy wydobędą krewnych, matki, babcie, wujka, no i oczywiście płacz, ludzie zrozpaczeni, no bo jeśli nawet jest, nie wiem, jedna szansa na 100, że ktoś zostanie wydobyty żywy spod tych gruzów, no to ludzie trzymają się kurczowo tej szansy, no i niestety co godzinę wydobywa się spod tych gruzów kilkaset trupów i może 1 czy 2 osoby ocalone. No i skala tych zniszczeń oczywiście i fakt, że to jest największe trzęsienie ziemi w historii nowoczesnej Turcji, no i można się spodziewać, że jeszcze dziesiątki tysięcy ofiar spoczywa pod gruzami tych tysięcy budynków, które ratownicy jeszcze się nie dobrali. Cofnijmy się teraz o 10 lat. Kalitesi yüksek bir yaşam projesi, Rönesans Rezidans. Tak w tureckiej telewizji reklamowano jeden z hitów budowlanego sezonu w 2013 roku. Chodzi o luksusowy apartamentowiec Renesans w Antiochii, najbardziej prestiżowy budynek w mieście. Prócz 250 mieszkań, w środku znajdował się też basen i podziemny parking, a na strzeżonym patio także siłownia. Deweloper informował, że budynek jest odporny na wstrząsy. To ważne, bo Antiochia znajduje się w silnie sejsmicznym rejonie w prowincji Hatay,
na południu Turcji. Kupiłem tutaj mieszkanie 10 lat temu. To miał być mój mały kawałek nieba. Gdybym wiedział, że to się tak skończy. Ten mężczyzna nie był jedynym. Mieszkania w renesansie kupiło wiele osób, które obawiały się trzęsień i szukały nowoczesnych, odpornych konstrukcji. Ale 6 lutego renesans zawalił się w ciągu kilku sekund. W dodatku nie runął w dół jak większość budynków, ale spektakularnie przewrócił się na bok, tak jakby w ogóle nie miał fundamentów. Widać, że tutaj jest zbyt mało betonu. Ten budynek został źle zaprojektowany. Był zbyt długi w porównaniu do szerokości. Widać jak na dłoni. Tak mówił jeden ze strażaków, który uczestniczył w akcji ratunkowej w Antiochii. Spośród 1000 osób, które były w budynku, uratowano zaledwie 70. Deweloper w kilkadziesiąt godzin po trzęsieniu został zatrzymany na lotnisku w Stambule. Chciał uciec do Czarnogóry. Renesans to nie jedyny nowoczesny budynek, który miał wytrzymać trzęsienie, a zawalił się w kilka sekund. Skala tych trzęsień ziemi, były to 2 poważne trzęsienia ziemi, tłumaczy oczywiście część zniszczeń. Ponownie Piotr Zalewski, korespondent tygodnika The Economist w Turcji. Do tego trzeba dodać też opóźnioną reakcję rządu tureckiego. Tam ekipy do niektórych miejsc dotarły po 3-4 dniach, do niektórych miejsc w ogóle nie dotarły. No i znaczyło to, że ludzie, którzy może i ocalali w tych budynkach zawalonych, trzymali się przy życiu, potem zmarli, bo po prostu nie dotarła do nich na czas pomoc. No ale być może właśnie największym czynnikiem były zaniedbania w konstrukcji tych budynków. Turcja ma w miarę dobre, nowoczesne standardy. Problem w tym, że się ich nie przestrzega nagminnie. Polega to na tym, że tak, powiedzmy, że jestem deweloperem, zaczynam budować jakiś tam apartamentowiec, no i na początku wygląda to w miarę okej. Zgłaszają się inspektorzy, rzucają oko na to, jak idą prace, czy wszystko jest według planu. No i w fazie tej początkowej to wszystko rzeczywiście jest według planu. Problem w tym, że potem inspektorzy idą do domu, a ja, deweloper, jest kryzys gospodarczy, więc nie chcę wydawać za dużo pieniędzy na przykład na stal, więc zamiast powiedzmy 100 ton stali, użyję 80. 90. A tutaj jeszcze sobie dorobię balkon. Bywa tak, że tutaj deweloper może sobie postawić jeszcze nawet kolejne piętro. No i pod koniec prac znów zgłaszają się inspektorzy. Tutaj trzeba zaznaczyć, że ci inspektorzy są w ogóle opłacani nie przez państwo, ale przez samych deweloperów. No i inspektorzy wtedy prowadzą bardziej szczegółową kontrolę, z których wynika, że konstrukcja, budynek nie jest zgodny z planem w jakimś tam stopniu. I wtedy niestety rozpoczynają się negocjacje między deweloperami a miejscowymi władzami, żeby po prostu ten budynek jakoś tam zalegalizować. No i niestety w wielu przypadkach deweloper może przekupić miejscowego urzędnika, czy miejscowy urzędnik może po prostu zachcieć jakiejś łapówki. I dzieje się niestety to nagminnie. Co parę lat po prostu nagromadzają się te nielegalne konstrukcje, więc rząd, nie mówimy tylko tutaj o rządzie Erdogana, rząd Erdogana robił to na największą skalę, ale robili także jeszcze tak jego poprzednicy, więc rząd wtedy ogłasza, zwłaszcza jeśli nadchodzą wybory, to rząd ogłasza tak zwaną amnestię budowlaną. W ramach tej amnestii właściciele składają podanie o to, żeby zalegalizować nielegalne elementy ich apartamentów, czy blokowców, czy też biurowców, albo nawet cały budynek, który po prostu nigdy nie został zalegalizowany. I płacą grzywnę, żeby zalegalizować te nielegalne konstrukcje. No więc jest to sytuacja teoretycznie win-win, a praktycznie lose-lose, prawda? Bo partia trzymająca władzę może liczyć na głosy tych ludzi, może liczyć na poparcie w wyborach. Ludzie, czyli ci właściciele tych budynków, zasilają oczywiście skarbiec państwa. W ramach tej ostatniej amnestii to chyba wpłynęło na konto skarbca jakieś 28-29 miliardów lir. No i niby są wszyscy zadowoleni. No ale wskutek tego w miastach tureckich roi się po prostu takich zalegalizowanych budynków. W samym Kahramanmaraş, pamiętam, Erdogan po przeprowadzeniu tej amnestii w 2018 roku, tuż przed wyborami, zgłosił się do Kahramanmaraş rok
później i zadeklarował, że z amnestii w samym Kahramanmaraş, który liczy sobie, nie wiem, 500 000 mieszkańców, skorzystało z amnestii 144 000 mieszkańców. Piotr Zalewski, korespondent tygodnika The Economist w Turcji, jest gościem tego odcinka. Piotr opowiada o nieprawidłowościach w branży budowlanej, które mogły przyczynić się do tak dużej liczby ofiar niedawnego trzęsienia ziemi. Już za moment porozmawiamy o tym, co to wszystko może oznaczać dla tureckiej polityki, a przede wszystkim dla prezydenta Erdoğana, który w maju ma walczyć o reelekcję. To jest podcast Świat. Zira orada attığınız adımda o PKK'nın paçavrasını Recep Tayyip Erdoğan rządzi Turcją niepodzielnie od 20 lat. Najpierw jako premier, a teraz jako prezydent. Od władzy nie odsunęły go ani kryzysy gospodarcze, ani protesty opozycji, ani nawet nieudany pucz w 2016 roku. Jeszcze do niedawna wydawało się, że tegoroczne wybory prezydenckie w Turcji będą dla niego tylko formalnością, ale kilka miesięcy temu niektóre sondaże sugerowały nawet, że Erdoğan może te wybory przegrać. Recep Tayyip Erdoğan 2 dni po trzęsieniu pojawił się w Gaziantep i Hatay. Mówił, że akcja ratownicza jest prowadzona wzorowo i zapowiedział, że w ciągu zaledwie roku wszystkie zniszczone budynki zostaną postawione na nowo. Naszym celem jest, by, mam nadzieję, w ciągu roku odbudować domy w Maras i 9 innych prowincjach. To samo robiliśmy po poprzednich trzęsieniach. Nigdy nie pozwolimy naszym rodakom mieszkać na ulicach. Zmobilizowaliśmy wszystkie nasze siły i będziemy wspierać poszkodowanych. Jednak skutki tego kataklizmu, a przede wszystkim kolejne nieprawidłowości w budowlance, sprawiają, że zwycięstwo w wyborach będzie dla Erdoğana jeszcze trudniejsze. Po pierwsze, to mało jest osób, które nie ponosi winy. Ponoszą winę deweloperzy. Odpowiedzialne są w sporej części też władze lokalne, które wydawały pozwolenia na budowę tych budynków, które potem przymykały w wielu wypadkach za sprawą jakiejś łapówki, przymykały oko na konstrukcję tych budynków. No i odpowiedzialne są rządy i oczywiście z rządem Erdoğana na czele, bo to jest rząd, który naprawdę rozkręcił gospodarkę, której to lokomotywą jest właśnie budowlanka. No jest to sektor, któremu Erdoğan wiele zawdzięcza. Wiadomo też o bardzo ścisłych związkach między głównymi deweloperami tureckimi i ludźmi z rządu Erdoğana i samym Erdoğanem, więc wiadomo, że to on, czy jego partia rządząca może stracić najwięcej. Po pierwsze za sprawą właśnie tych nielegalnych, niezabezpieczonych budynków, no i po drugie oczywiście za sprawą tej poważnie opóźnionej reakcji na samo trzęsienie ziemi. Trudno będzie to jakoś Erdoğanowi obrócić na własną korzyść. Widać, że próbuje. Mówi o tym, że dajcie mi rok na odbudowę tych wszystkich zawalonych budynków. Odbudujemy lepiej. No ale myślę, że to ujmując globalnie, to trzęsienie ziemi będzie dla niego bardzo poważnym wyzwaniem. Już przed trzęsieniem ziemi opozycja była na czele w sondażach, chociaż jakby ta różnica, która ją dzieliła od partii rządzącej, topniała powoli. No i można założyć, że jednak to opozycja bardziej na tym skorzysta, bo to właśnie większość elektoratu jednak obarcza odpowiedzialnością za tą niewystarczającą interwencję po trzęsieniu ziemi, no i za oczywiście ogromne braki, jeśli chodzi o standardach budownictwa i jeśli chodzi o te nielegalne budynki, obarcza odpowiedzialnością właśnie rząd Erdoğana i jego partię. Piotr Zalewski, korespondent tygodnika The Economist, opowiadał o tym, jak wygląda rzeczywistość w Turcji po największym trzęsieniu ziemi w nowoczesnej historii kraju oraz o tym, jakie skutki kataklizm może wywołać w tureckiej polityce. Przypominam, że w poprzednim odcinku opowiadałem wam o pomocy, jaka płynie do Turcji i Syrii po trzęsieniu ziemi. Zachęcam was, byście odsłuchali tego odcinka, jak i innych naszych produkcji o Bliskim Wschodzie. Nowe odcinki możecie znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. A w każdą niedzielę na naszym kanale na YouTube
możecie zobaczyć niebanalne historie ze świata w wersji filmowej. Polecam też profil Podcast Świat na Instagramie, gdzie interesujące i nieoczywiste informacje ze świata pojawiają się codziennie. Teraz to wszystko. W tym odcinku czytał Grzegorz Krakowski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.